Serdecznie zapraszam do odcinka 136 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 73. W poprzednim 135 odcinku opowiedziałem o oficjalnych przyczynach prześladowań chrześcijan przez cesarza rzymskiego Nerona. W tym odcinku opowiem o żydowskiej, bluźnierczej Haggadzie Toledot Jeszu. Toledot Jeszu uznaje co prawda, że Jezus dokonywał cudów, ale przypisuje jego moce świętokradczym czarom w przeciwieństwie do Nowego Testamentu, gdzie cuda były dowodem boskiej mocy Jezusa. W niektórych wersjach Toledot Jezus wskrzesił człowieka z martwych, zamienił gliniane figury w latające ptaki i uniósł ramiona jak skrzydła orła, wznosząc się ku niebu na powietrzną bitwę z Judaszem Iskariotą. Robert Van Wurst, amerykański teolog, twierdzi, że profanacyjne przedstawienie w Toledot postaci, którą chrześcijanie czczą jako boską, historycznie podsycało chrześcijańską wrogość wobec judaizmu, a także odzwierciedlało polemiczny i obronny kontekst, w którym wiele średniowiecznych społeczności żydowskich zachowało swoją tożsamość pod dominacją chrześcijańską. Rozumowanie Wursta jest całkowicie pozbawione logiki i na dodatek zawiera w sobie kłamstwa o rzekomej wrogości chrześcijan i dominacji nad judaizmem. Toledot Jeszu napisali Żydzi wyznający Talmud i Kabałę w celu oczerniania wiary chrześcijańskiej, a nie podsycania nienawiści do wyznawców religii mojżeszowej. Poza tym to nie Żydzi byli prześladowani przez wieki, ale właśnie z ich inspiracji chrześcijanie. Potwierdza to wyraźnie Nowy Testament, atakowany od 2000 lat przez wyznawców judaizmu talmudycznego. Ojciec Edward Flannery, amerykański ksiądz rzymskokatolicki, pisał: Ta obrzydliwa bajka o życiu Jezusa jest średniowiecznym dziełem, prawdopodobnie spisanym w X wieku. Chociaż jej treść cieszyła się pewną popularnością w tradycjach ustnych mas żydowskich, została niemal całkowicie zignorowana przez oficjalny lub naukowy judaizm. Czy faktycznie Toledot Jeszu zostało zignorowane przez oficjalny lub naukowy judaizm? Wątpliwe. Świadczą o tym ataki na chrześcijan w wykonaniu władz żydowskich w państwie nad rzeką Jordan i nie tylko. Orygenes, jeden z najbardziej płodnych komentatorów Pisma Świętego, w swoim dziele przeciwko Celsjusowi wymienia obraźliwe żydowskie obelgi wobec Jezusa. Jezus, nieślubny syn Pantery, rzymskiego legionisty, był szarlatanem i magiem zabitym przez Żydów. Po jego śmierci jego uczniowie wymyślili cuda dotyczące jego osoby. Krążyły inne opowieści jeszcze niższej rangi, w których Jezus występował jako bandyta i opętany. W późniejszym wieku te obsceniczne wypowiedzi zostały zebrane w niesławnym Toledot Jeszu. Według badaczy historii żydowskiej materiał źródłowy dla Toledot Jeszu pochodzi z kilku źródeł, a mianowicie z żydowskiej literatury rabinicznej, pism chrześcijańskich, pism antychrześcijańskich z okresu rzymskiego i przede wszystkim z anegdot zebranych z różnych części Talmudu i Midraszu. Potwierdza to występowanie antychrześcijańskich treści zawartych właśnie w tych księgach. O stosunku Kościoła katolickiego do Toledot Jeszu czytamy: W 1405 roku Toledot zostało zakazane przez władze kościelne. Książka pod tym tytułem została stanowczo potępiona przez Francesca Eximenisa
w jego Vita Christi. Ale w 1614 roku została w dużej mierze przedrukowana przez żydowskiego konwertytę na chrześcijaństwo Samuela Friedricha Brenza w Norymberdze, jako część jego książki oczerniającej jego poprzednią religię, zatytułowanej Skin Shed by the Jewish Snake, czyli zrzucenie skóry przez żydowskiego węża. Kiedy powstały teksty Toledot Jeszu, niektórzy naukowcy zwracają uwagę, że pisemne materiały źródłowe są znacznie starsze niż przekazy wyprodukowane ustnie. Pierwsze wersje tekstowe były fragmentami aramejskich rękopisów odkrytych w Kairze i naukowcy twierdzą, że istnieje ponad 100 rękopisów Toledot, z których najstarszy pochodzi z XI wieku. Najstarsze wersje napisane były w języku aramejskim, a późniejsze hebrajskim, judeoperskim, arabskim, jidysz i ladino. Orygenes cytuje Celsusa, nazywającego Jezusa synem Pantery, co wskazywałoby na wiedzę Celsusa o Toledot Jeszu lub jego materiale źródłowym już w III, a nawet II wieku naszej ery. W jednym z rękopisów Toledot Jeszu znajdowała się przestroga. Tę broszurę należy pokazywać tylko ludziom roztropnym, ponieważ nigdy nie wiadomo, co przyniesie jutro. Skopiowałem go z 3 różnych broszur z 3 różnych krajów, a nie tylko jednego. Treść wszystkich tych broszur była identyczna, z tym wyjątkiem, że napisałem ją językiem roztropności, mianowicie hebrajskim, ponieważ poganie go nie rozumieją. No cóż, przestroga ta bez wątpienia została napisana przez jednego z kolejnych orędowników Toledot Jeszu i wyraźnie wskazuje, że bluźniercze dzieło żydowskich pisarzy nie było przeznaczone dla chrześcijan nieżydowskiego pochodzenia. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 136, w którym opowiedziałem o żydowskiej Haggadzie Toledot Jeszu. Serdecznie zapraszam do odcinka 137 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 74.